Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy, słuchajcie, w Matlock, ale jesteśmy w tym Matlock takim starym, tej części starej. Tutaj zaraz Wam pokażę kawałeczek, zejdę na dół, ponieważ ruszamy taką ścieżką, którą nigdy nie szliśmy, a bardzo nas kusi. Mamy niedzielne popołudnie, więc nie mieliśmy za dużo czasu, żeby gdzieś wybrać się dalej. Jakoś tak wpadliśmy w rytm pracy i nie chciało nam się, po prostu nie znaleźliśmy czasu, żeby gdzieś tam dalej uderzyć i pojechać sobie w jakieś takie miejsce troszeczkę dalej oddalone od naszego, troszeczkę dalej oddalone. Wiecie, o co mi chodzi, takie dalsze miejsce, więc wylądowaliśmy po prostu w Matlock. Tu jesteśmy przy tym mostku Matlock i teraz mamy tutaj fajny parking. To jest parking, który jest usytuowany przy stacji. 3 funty kosztuje cały dzień. I słuchajcie, ruszamy w stronę Górki Abraham, ale idziemy od drugiej strony. Można od strony Matlock Bath wjechać sobie tą kolejką, a my idziemy na nogach i pokażę Wam, czy fajną drogę odkryliśmy. Tak zaczęłam czytać, szukać, no i może nam się coś uda. Mamy taki znak French Wine People i idziemy tutaj sobie do góry. Tu też jest znak Public Footpath, także zobaczymy, jak nam się uda tutaj dojść. Zaraz Wam pokażę, czy rzeczywiście dobrze namierzamy cel. Bo sam sprawdził na OS Map. Tutaj działają OS Map, nie tak jak w Grecji, także mamy Derwent, widzicie? Walk, także spokojnie sobie idziemy w stronę tutaj jakiegoś mostku, który będzie nam przecinał właśnie tą drogę na Abraham. No, zobaczymy. Jestem bardzo podekscytowana, bo tak naprawdę ten spacer wymyślił mój mąż. Nie chcieliśmy, mówię, daleko jechać, ale coś takiego bardziej ciekawego. Zobaczcie, jak fajnie tutaj już widać Matlock. Oj, piesek jaki uroczy. Taką furteczką się przechodzi i do góry. Także cieszę się, że to będzie taki spacer trochę wymagający. Wysoko nie będziemy wchodzić, bo tam zaledwie 300 parę metrów, ale i tak jesteśmy już na jakiejś wysokości. Ale fajne, takie fajne przejście. Tutaj widzę, że te ścieżki są normalnie wydeptane, także skrzypią. Spokojnie, tutaj widzę, że ludzie chodzą. Nie jesteśmy pierwszymi, którzy odkryli tą drogę, ale tak jak mi pokazywało, jak zaczęłam sobie tutaj tą trasę tak przybliżać, to powiem Wam, że naprawdę fajne, ciekawe miejsca po drodze powinniśmy minąć, także zostańcie z nami, a ja Wam pokażę, jeżeli macie tutaj gdzieś blisko, w jaki sposób jeszcze można tutaj Matlock pozwiedzać, troszeczkę z innej perspektywy niż miasteczko samo i dojść w jakieś ciekawe, fajne miejsca, tak bardziej aktywnie. Słuchajcie, dochodzimy do takiego miejsca pierwszego. Nie jest wymagająca ta trasa, przynajmniej na razie. Tam było troszeczkę pod górkę, ale patrzcie. Tutaj dochodzimy do takiej ściany, która ma 80 metrów wysokości. I tak jak legenda głosi, to tutaj oczywiście trzeba wziąć na to poprawkę, pozwalano, pierwszą atrakcją taką turystyczną to byli, z której mogli korzystać tutaj właśnie turyści, to byli jeńcy napoleońscy. Pozwalano im się tutaj wietrzyć. Nie wiem, cóż to mogło tak oznaczać, no ale możecie się domyślać. Tutaj jest ta ściana, tak jak widzicie, przede mną. Pewnie dalej jeszcze będziemy mogli podziwiać kolejne takie piękne ściany skalne. Tyle tylko, że teraz musimy taką ścieżką troszeczkę podejść. Ale ogólnie powiem Wam, że robi wrażenie. Drzewami widać bardziej te skały. Tam jest jakiś punkt widokowy, ale wiecie, nie mam zielonego pojęcia, jak się tam dostać. Być może z jakiejś innej strony, a może jeszcze do niego dojdziemy. Także na razie tutaj za tym murem musimy iść dalej. Tutaj dochodzimy do jakiegoś takiego fajnego miejsca. Zaraz tam moi chłopcy już wchodzą. A nie, nigdzie nie wejdą, bo to jest zamurowane. Tu jest informacja. Friends and Friendlies Church. No tak, ale zamknięty. St. John the Baptist. Jak to jest? No fajne miejsce, tylko że zamknięte. No nic, my idziemy do góry. Tak, ale tam pewnie byś szedł na dół do Matlock Bath, a my idziemy tutaj taką fajną ścieżką pod górkę. No dobra, przez chwileczkę Wam powiedziałam, że to jest łatwa droga. Zmieniam zdanie. Tu jest trochę pod górkę. Dobra, mamy jakiś punkt. Trochę z górki teraz znowu.
Kto tam tak jęczy? Kawałek pod górkę i ciężko. Nie no, trochę takie było pod górkę. Dosyć mocno. No dobra. Aleks nas powyprzedzał. Idzie pierwszy. Nie wiemy, gdzie idziemy do końca. Bo tak jest trochę tutaj już pozarastanę. Ale mam nadzieję, że dobrze idziemy. Myślisz, że źle? No, mówiłam ubrać długie spodnie. O, tu jest coraz bardziej gęsto. Pokrzywy, nic wam się nie stanie. Owieczki. Mamy jakąś furtkę. Kto tam mówi au? Owce co? O, jakie piękne. Zobaczcie, malutkie. I teraz zobacz, jak widać fajnie ten zamek tam. I tą skałę. Po tej skale, jak ktoś nie wie, to tutaj się normalnie ludzie podpinają i wspinają na górę. A pod nią płynie rzeka i tam są normalne spływy kajakowe. Także też to, może zobaczymy to gdzieś z góry, ale farma jest fajna. Fajna. Idziemy dalej. Zobaczcie, królika mamy. Gdzie ten królik uciekł? Ale tutaj fajnie widać. Ciekawe, kto jest właścicielem tego zamku. Mówię, bo drzwi do niego, brama zamknięta. Tam się tak fajnie podjeżdża w ogóle. Tam jest. Tam poszedł królik? To zając jakiś chyba. Nie wiem, w ogóle. Dobra, teraz tu mamy strzałkę, że mamy iść tu do góry. Och, i tam jest chyba, słuchajcie, wieża widokowa już ta. Prawa? No, czyli już jesteśmy na miejscu prawie. No zaraz dokładnie sprawdzimy, ale wydaje mi się, że tak. Że to jest właśnie ta wieża Królowej Wiktorii. Dobra. Na końcu mamy bramkę. Kolejną. Ja przez nią pierwsza przechodzę, bo chłopcy udają owieczki i z tyłu są. No i tak naprawdę chyba za chwilę dojdziemy do naszego celu. Coś tak mi się wydaje. Idziemy 22 minuty na razie. Także nie jest źle. Gdzieś dochodzimy. Zobaczcie, wzgórze Abrahama. Tada! Mamy tutaj mapkę. Tutaj jesteśmy. Także jeszcze tu mamy, widzicie, wagoniki. Tutaj idziemy kawałeczek jeszcze wyżej. Czyli jesteśmy na wzgórzu Abrahama. Fajnie. Zawsze chciałam tutaj przyjść, słuchajcie. Ale nie wiedziałam, że tu można wejść pieszo. Tylko myślałam, że wagonikami. O, i pierwsza informacja dla dzieciaków. Zobaczcie, jaki wypasiony plac zabaw. Pewnie będzie okazja go przetestować przez chłopców. O, a tutaj co takiego ciekawego? Nic nie wiem, co to jest, te kamienie. Jak wiecie, to dajcie znać, ale wydaje mi się, że tamta ścieżka prowadzi do Matlock Bath. Ale kamienie wyglądają ciekawie. Masz jakąś informację? No dobra, słuchajcie. Jesteśmy pod tą bramką, ale tam wejść nie można. Trzeba mieć po prostu bilety, żeby wjechać tutaj do góry i wtedy ewentualnie można, widzicie, można sobie tamtędy wyjść. No w tej chwili wagoniki nie działają, więc niestety nie uda nam się tych wagoników zobaczyć, ale myślałam, że pod tą wieżę spokojnie sobie wejdziemy. Nie wiem, jeszcze zobaczę dokładnie na mapie, jak to wygląda. No dobra, słuchajcie, sprawdzamy, bo chciałam Wam pokazać właśnie tą wieżę. Ona ma 15 metrów i tutaj na tym zdjęciu ona jest widoczna. To jest wieża oczywiście, która została wybudowana, jak królowa Wiktoria przejęła tutaj władzę. I tak wznoszono takie wieże w różnych miejscach, jako taki symbol. Także jak są jakieś takie wieże koło Was, to dajcie znać, bo na pewno to robi fajne wrażenie, ale no szkoda, że my tutaj do tego miejsca nie możemy tak dojść. No nic, mamy za to piękny widok. Jesteśmy tak na wysokości 305 metrów, także nie jest źle, no ale my spróbujemy jeszcze, powiem Wam szczerze, pójść drugą stroną. Jak byliście na tych wagonikach, to dajcie znać, jakie wrażenia, czy rzeczywiście warto zapłacić, bo w tej chwili te wagoniki są strasznie drogie. To powiem Wam taką ciekawostkę, że te wagoniki powstały o ile dobrze pamiętam, 1994 roku, po tym jak właściciele właśnie wrócili sobie ze Szwajcarii i chcieli wybudować taką szwajcarską kolejkę gondolową właśnie tutaj w Matlock i stąd taki pomysł. Fajnie, ale jest to atrakcja dosyć droga, bo kiedyś kosztowała 3 funty, teraz kosztuje prawie 24 funty, z tego co pamiętam, ale zobaczcie, tu mamy plac zabaw jeszcze.
1984, przepraszam, 1984. A oni tutaj ją, tą kolejkę zaczęli montować. Tak, tam jest, widzisz, tam jest ta wieża widokowa. No niestety, widzicie, nie dojdziemy do niej, bo przypuszczam, że na tą wieżę się wchodzi wtedy, kiedy ma się bilety właśnie na tą gondolę. Także no nic, no, trzeba będzie wrócić i któregoś razu się po prostu tymi wagonikami przejechać. Może jest to fajna atrakcja, a może taka kiczowata. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Czy warto? A może gdzieś tutaj lokalnie, jak mieszkacie, albo nie, byliście akurat, to wiem, że widok jest podobno bardzo, bardzo, bardzo fajny właśnie z samej góry tej wieży na całą rzekę. No ale nic, no słuchajcie, nie udało się nam tutaj dojść. Trudno. Robimy sobie małą przerwę i będziemy ruszać w stronę Matlock Bath. A tam widzę wiewiórki urzędują na placu zabaw. Widzicie, jak sobie idzie? Tu zobaczcie, tam mamy wejście do tych wagoników, a my możemy sobie tutaj podejść. Tu jest normalna ścieżka, zaraz podejdę i zobaczę. Chłopcy sobie zrobili przerwę na jedzenie. Dziś tradycyjnie mamy kotleta mielonego, tylko że w bułce. Tak, stwierdziliśmy, że nie jemy w domu. Zabieramy ze sobą jedzenie. Nawet się nie chce, słuchajcie, jakoś od kilku dni jest tak fajnie ciepło w Anglii, że trzeba coś ugotować i naprawdę zostawić na kilka dni. Także tak, tutaj spokojnie możemy sobie, zobaczcie, przejść. Tu jest dalej wejście. Wejście już na teren, ale tam jest tak samo. Popatrzcie, tam przede mną jest naprawdę bardzo duży ten teren jest. Kolejny plac zabaw. Tu musi być naprawdę ciekawie, jeśli chodzi o dzieciaki. Może warto się wybrać. Tutaj jeszcze te rzeźby, które są, to pochodzą one, słuchajcie, z Chatsworth, z wystawy. To gdzieś tam doczytałam. Ale powiem Wam taką ciekawostkę na temat zamku, ponieważ ten zamek zawsze nas interesował. Zawsze był takim miejscem, Ribbon Castle. Był takim miejscem, który myśleliśmy, że można zwiedzić, ale no, tak jak Wam wspomniałam, on jest miejscem prywatnym. Po prostu inwestorzy, którzy go kupili, nie wiem dokładnie kto to w tej chwili jest, nawet nigdzie takich informacji nie mogę znaleźć, chcą go przekształcić na takie apartamenty. A sama historia tego miejsca jest taka, historia tego zamku jest taka, że w 1862-68 on został wybudowany, z tego co zdążyłam doczytać. I miejsce to jest takie owiane taką trochę tajemnicą, trochę takim, niektórzy nawet jak wyczytałam, mówią, że to jest taki projekt Frankenstein, ponieważ właściciel tutaj pobliskiego miejsca, pobliskiej fabryki, która do tej pory funkcjonuje, postanowił sobie wybudować taki zamek na emeryturę. No i ów ten właściciel, John Smedley, postanowił, że sobie właśnie wybuduje taki zamek tutaj na samym tym wzgórzu, żeby miał, że tak powiem, widok na Matlock, skąd pochodził i zaraz obok jego właśnie zakład przemysłowy, który do tej pory, słuchajcie, do tej pory produkuje swetry, zaopatrza również rodzinę królewską, jakichś projektantów, bo to jest 100% wszystko wykonane tutaj w Anglii. Maszyny mają ponad 100 lat i dalej funkcjonują, są konserwowane. Zresztą ten zakład można sobie zwiedzać z przewodnikiem, z tego co doczytałam. No i on sobie wybudował ten zamek. Ale jego żona powiedziała, że absolutnie ona się tam nie wprowadzi, tak głosi legenda. I on po prostu mieszkał w tym zamku sam. A że był taki mroczny, ponury, no to niestety pewnie nie tętnił życiem. I stąd też taka legenda, że on jak zmarł, no to niestety był takim filantropem, bardzo taką religijną osobą, że przekazał ten zamek po prostu na cele takie charytatywne. I ten zamek nigdy nie, od tamtej pory po jego śmierci nie był już, że tak powiem, w jego rodzinie. Zresztą on nie miał dzieci, więc tak naprawdę to wszystko przeszło na ręce prywatnego właściciela.
No i tak ten zamek sobie, że tak powiem, stoi, nic tam się w nim specjalnego nie dzieje. Było jakieś zoo, ale to zoo, które było w środku, też było podobno kontrowersyjne, ponieważ były tam jakieś klatki zwierząt takich bardzo dzikich, jak lwy, tygrysy, jakieś takie, wiecie, no to co sobie wymyślili w czasach wiktoriańskich i troszeczkę później to tak tutaj to funkcjonowało. Także no, zamek w tej chwili wygląda okazale, ale z daleka. Podobno jest tam jakiś szlak, którym można dotrzeć i to bardzo blisko. Może się pokusimy i wybierzemy się tam. Na pewno dojechaliśmy, słuchajcie, na pewno gdzieś tam pomiędzy tymi domkami kiedyś dojechaliśmy tam na samą górę, ale te drogi są tam bardzo strome. Także taka legenda, jeśli chodzi o ten zamek. Jak wiecie, jakieś więcej informacji dodajcie znać, bo naprawdę jesteśmy bardzo ciekawi. A ja tutaj idę zobaczyć już teraz, co robią moi chłopcy. Czy już skończyli jeść, czy idziemy dalej, czy wracamy w stronę parkingu tutaj już w samym Matlock. To Wam pokażę, bo fajnie tutaj się idzie. Jest tak, zobaczcie, jak będzie widać cały Matlock. Naprawdę cudnie. Tu są takie kamienie, mówię, nie wiem, co te kamienie oznaczają. No i moi chłopcy odpoczywający po tej wędrówce na wysokość 300 metrów. Tu idziemy sobie tą ścieżką. Nie będę kupować. Nie wiem, czy zejdziemy w Matlock Bath, ale patrzcie, tutaj jeszcze, Będę kupować sobie. tutaj widać. Nie wiem, czy to jest jakaś restauracja? Chyba tak. Tak, zrobiłam wszystkie zdjęcia, ale słychać tutaj motory, więc jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy, ale patrzcie, jaka klimatyczna ścieżka w ogóle. Fajna. Ciekawe, gdzie wyjdziemy. Ja im powiedziałam, że wiem, ale oczywiście tylko się domyślam, że wyjdziemy tutaj gdzieś w samym centrum Matlock Bath. Ale to się okaże. O ja, patrzcie. Wow, ale dobre, co? No. Dobra, jesteśmy pod kolejnym znakiem. Tym razem jesteśmy tutaj. Także jak widzicie, tu mamy cały Matlock. Tutaj można zaparkować, jest taki jeszcze jeden parking. Także kawałeczek tutaj sobie przeszliśmy. Nawet teraz nie popatrzyłam dokładnie, ile idziemy, ale powiem Wam, że no taka klimatyczna ścieżka. Najbardziej to tylko tak myślę, że później będziemy musieli wracać wzdłuż drogi, tak dołem Matlock i tam już będzie kawałek do przejścia, ale nam też tak trochę zależało na takim spacerze. Wiem, że dzisiaj była piękna pogoda, jak ktoś był nad morzem, no to na pewno korzystał. Myśmy też mieli takie plany, nie ukrywam, że dzisiaj, słuchajcie, Bridlington to jest taka piękna miejscowość niedaleko Whitby. Bardzo ją lubimy i tam się odbywał teraz na weekend wyścig starych samochodów na plaży i to było zawsze nasze marzenie, żeby pojechać, ale raz, że zapomnieliśmy sobie o tym, dopiero przypomnieliśmy sobie wczoraj po południu, gdzieś nam się wyświetliła ta informacja, to dwa, już dzisiaj nie było szans na to, żeby tam się wybrać, ponieważ kompletnie nie byliśmy przygotowani na to, żeby tam jechać 2,5 godziny. Jakoś taka organizacja, nasza córka jest na urodzinach u swojej greckiej koleżanki, my byliśmy zajęci swoją pracą. Czasami jak się wpadnie w taki wir pracy, to wiecie, nie patrzy się, czy jest sobota, niedziela. Mówię o tych, co oczywiście tak jak my mają swoje biznesy w tym momencie. W tym momencie człowiek naprawdę czasami zapomina, jaki jest dzień tygodnia i jak ma ochotę, to po prostu pracuje i nie patrzy na to, a znajduje sobie czas wolny w jakimś innym dniu. Także tak właśnie jakoś wyszło. Więc ci, co dzisiaj byli nad morzem, na pewno skorzystali, ale pocieszające jest to, że przyszły tydzień ma być też bardzo, bardzo ładny, bo będzie Dzień Taty. W sumie polski Dzień Taty jest we wtorek, a angielski jest dzisiaj. No ale my nie świętujemy dzisiejszego Dnia Taty, tylko nasz polski. Także nawet małżonek się nie upomniał o to, ale ma spacerek, ma obiadek w plenerze, także myślę, że narzekać nie może. Gdzieś już dochodzimy, ale takie zapachy klimatyczne swojskie, słuchajcie. Gdzie jesteśmy? W Anglii. Zobaczcie, jaki stary znak. Super. To Matlock, tylko on jest chyba przekręcony. A tutaj mamy tak samo informacje. Widzicie, jak iść. Czyli jakbyśmy chcieli wrócić do Matlock, to tędy, tą drogą, co przyszliśmy, a my sobie idziemy do Matlock Bath tutaj w dół. No, fajnie, fajnie. Fajnie, zupełnie tak inaczej.
Też dobrze, że nie ma słońca. No już też jest godzina 7 wieczorem. Stąd też nasza wyprawa, bo wiedzieliśmy, że wieczorem nie będzie tutaj ludzi. A uwierzcie mi, że przyjechać tutaj do Matlock na weekend w takich godzinach normalnych, czyli takich popołudniowych, czy takich, no takich przedobiadowych, to graniczy z cudem, to po prostu wszystko było na czerwono. To jest zawsze tak dużo ludzi, motory się zjeżdżają, klasyczne auta, więc to jest po prostu... Lubimy to miejsce, ale uwierzcie mi, nie na weekend. Nie na weekend wtedy, kiedy jest tak dużo ludzi. Zresztą zobaczymy, zejdziemy na dół, jak to wygląda teraz, kiedy jest taka piękna pogoda i tak naprawdę sezon już się rozpoczął. Nie wiem, chodźcie, zobaczymy. Tu po drodze powinny być takie jaskinie, ale tu te jaskinie to są pewnie na terenie tak samo tych kabin i tam pewnie... No zobacz, tu jest taki fajny taki wąwóz. Ale fajnie, Radek, fajnie. Co prawda coś się pozawalało, ale tu powinny być faktycznie takie jaskinie i fajnie się tutaj wybrać, ale mówię, to my przypuszczam, że będę tutaj szukała teraz jakiegoś wolnego czasu, żeby tutaj przyjechać i pochodzić sobie. Może wjechać właśnie nawet na te wagoniki. One, słuchajcie, jadą aż ponad pół kilometra, 560 chyba 3 czy 8 metrów, o ile dobrze pamiętam, i też na wysokości 169 metrów, także wcale nie jest tak nisko. W ogóle sam pomysł jest genialny. Ktoś sobie jedzie na wycieczkę do Szwajcarii i stamtąd ściąga pomysł, żeby zainstalować takie alpejskie gondole. No, brawo dla właścicieli. Nie wiem, kto jest właścicielem, czy jeszcze żyją, czy rodzinny to jest interes. Dajcie znać, jeżeli wiecie, to na pewno byłaby to fajna, ciekawa informacja. Zresztą tak jak widzicie, ja lubię się dowiadywać różnych ciekawych rzeczy z okolicy, w której najwięcej czasu spędzamy, bo wiadomo, że jak są jakieś takie wypady jednodniowe, jedziemy gdzieś tam dalej, no to jakiś fragment tylko dowiem się na temat tego miejsca, a już takich szczegółowych informacji, jeśli chodzi o okolice, no to nie jesteś w stanie się dowiedzieć, bo no to już by trzeba było troszeczkę dłużej pobyć w tym miejscu. Tak jak byliśmy w Szkocji, to też kilka miejsc zaliczyliśmy i powiem Wam, że ta wyprawa do Szkocji na 3 tygodnie dała nam naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi teraz o takie rozpoznanie i wiemy, jakbyśmy mieli tam wrócić, to dokładnie wiem, w które miejsce bym chciała pojechać, a w które nie, bo uważam, że po prostu nie warto. Tak samo pewnie są inne miejsca, czy w Londynie, czy w Edynburgu, czy gdzieś w Walii, gdzie po prostu człowiek jedzie, myśli, że będzie wow, a okazuje się, że taka turystyczna pułapka. Dajcie znać, czy kiedyś wpadliście właśnie w taką turystyczną pułapkę i okazała się ona niestety zmarnowanym czasem, albo co gorsza, zmarnowanymi pieniędzmi. Czyli co mamy w lewo? Mamy jakąś drogę podobno. Zaraz zobaczymy, gdzie dojdziemy. Tu było tak dosyć ślisko. A, tu już są domy. O, zobaczcie, jak tu fajnie te domy. Wow, to teraz już wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj, co zawsze podziwiamy te domy i mówimy, jak tam ludzie wjeżdżają. To właśnie tędy wjeżdżają. Dobrze. Dobry widok, co? Ale taras jest niezły tak samo. Kiedyś taką drogą jechaliśmy w Kornwalii, pamiętasz? I słuchajcie, takim naszym dużym busem i się okazało, że ciężko było wykręcić, a po prostu musieliśmy się dostać na samą górę, bo mieliśmy zaznaczony na mapie punkt i nie spodziewaliśmy się, że będzie taka droga, dokładnie taka wąska jak tutaj. Ciężko było przejechać, bardzo ciężko było przejechać, ale się udało. To zobaczcie, jakie fajne domy. Tu mamy, zobaczcie, tutaj doszliśmy do takiego znaku. Aha, bo tu jest tak samo, zobaczcie, można wejść na tą górkę tutaj i tam idzie się dalej na stację i na car park. Tutaj mamy ten szlak, którym my przyszliśmy, droga do Matlock, też możemy nią wrócić. A my idziemy tutaj w dół. My idziemy sobie w dół na Matlock Bath, tak? Tak.
Chociaż tam była też droga na Matlock, może też ciekawiej idzie ta droga. No zobaczymy, słuchajcie, idziemy na razie tutaj. Słychać motory jak jeżdżą. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Najwyżej będziemy wracać. Patrz, jaki domek przed nami. Widzisz? Ciekawe, czy taki jest... Widzisz? Czy taki faktycznie stary? Widzisz? Powiem wam, że wszyscy jesteśmy ciekawi, gdzie zejdziemy. Słyszę taki entuzjazm w głosie i dzieciaków, i męża. Także zaraz się okaże, w którym miejscu w Matlock wyjdziemy. Jak szliście tą drogą, to dajcie znać. Może tutaj coś ciekawego jeszcze jest do odkrycia, a my nie wiemy. Dochodzimy. Tam jest główna droga. O, widać już ją. Czyli tam jest na stację, widzisz? Tak jak te auta jadą? Prawie jak w tym. No tak. Wow, super, zobaczcie, to jest to wzgórze, które zawsze podziwiamy. Te domy. Bardzo ciekawie tu jest. Tutaj jest jakieś zejście do cottage, a my chyba tutaj, zobacz, w prawo jak ta lampa, Star. To jest tak, a tu jest, zobacz. Ale pachnie, słuchajcie, fish and chips. Normalnie tak pachnie. Nie, tu jest droga publiczna. Gdzie te lampy? Tutaj jest publiczna droga. Ale chciałam wam pokazać, tutaj z góry będzie fajnie widać. Zaraz tam pójdziemy. Zobaczcie, tutaj. A, to tam. Tak, tutaj wjedziemy przy naszym pubie. A przy naszym pubie, ja się śmieję. Tam, wiecie, tam dalej na rogu jest nasz ulubiony pub. Tutaj mamy rybę, ale w tym miejscu były właśnie łaźnie i tutaj ludzie korzystali i przyjeżdżali z łaźni. Zresztą, słuchajcie jak głośno, zresztą tutaj powiem wam szczerze, taka jest historia Matlock, jeżeli ktoś nie wie. Tutaj były łaźnie właśnie, ludzie przyjeżdżali tutaj na kąpiele, ponieważ były tutaj wody takie termalne, 20-23 stopnie siarkowe i ludzie korzystali tutaj z tych kąpieli leczniczych i powiem wam szczerze, że nawet królowa Wiktoria tutaj przyjeżdżała jak była młoda, stąd też Matlock zostało takim okrzykniętą taką małą Szwajcarią, bo tu jest taki klimat, no widoki, klimacik taki fajny, zresztą powiem wam, jeżeli macie blisko w to miejsce, a nigdy jeszcze nie byliście, to na pewno warto się wybrać. O każdej porze roku, bo wiosną, latą, jesienią, zimą tu jest tak fantastycznie. Tutaj, tak jak widzicie, jest ten fish and chips i tutaj spokojnie, jak sobie pójdziecie wzdłuż, tam troszeczkę dalej, jest przepiękny park. Ten park w ogóle można przejść tak dookoła za tą rzeką. Jest fajny plac zabaw i też, słuchajcie, robi to niesamowite wrażenie na każdej osobie, która do nas przyjeżdża i ją gościmy, to po prostu Matlock jest numer 1. Teściu na przykład tylko pamięta to, że on chce jechać do tej miejscowości, nie pamięta nazwy, ale do tej miejscowości, gdzie są motory. A tutaj jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, to jest Mostek Zakochanych, także kiedyś dawałam taki krótki filmik o naszym tutaj wizycie w Matlock, bo naprawdę lubimy sobie tutaj nawet przyjechać tak po prostu na takie przysłowiowe wieczorne piwko, chcemy się odstresować, posiedzieć, chwilę pogadać, czy na kawkę, w zależności jaka jest godzina i naprawdę lubimy to miejsce. Jest takie magnetyczne, przyciąga. Mam nadzieję, że jeżeli mieszkacie w Anglii, czy w Szkocji, czy w Walii, to macie takie miejsca właśnie, do których warto przyjeżdżać, gdzie zawsze możecie się wyrwać od takiej codzienności, właśnie zrobić sobie taki wypad, taki po prostu szybki, tak jak my w tej chwili. Mi to wystarczy. Reset. Super. Jeszcze tutaj na chwilkę, zanim zejdziemy niżej, a to już takiego widoku nie będzie. Wyobraźcie sobie tą trasę, którą my tutaj pokonaliśmy, to kiedyś w czasach wiktoriańskich. Ta miejscowość, tutaj te wszystkie ścieżki, również ten park, Mostek Zakochanych, to wszystko już ma ponad 300 lat. I wyobraźcie sobie, że tutaj te pary sobie tak spacerowały, elegancko ubrane i nawet jak chodzili po górach, to jak zobaczycie na takie stare zdjęcia, to ci ludzie nie byli ubrani tak jak my w tej chwili, jakieś tam wygodne sportowe buty, jakieś ciuchy takie luźne, czy jakieś takie, wiecie, termiczne i tak dalej, w zależności od pory roku, tylko po prostu nosili się elegancko, z parasolkami, z kapeluszami. No, bardzo ciekawe czasy. Powiem wam, że jak macie taką możliwość gdzieś wybrania się do takich domów, które właśnie są z czasów wiktoriańskich, to możecie podziwiać, jak właśnie te rodziny piękne były wystylizowane i do każdego zdjęcia, i na różne takie specjalne atrakcje.
A my już tutaj jesteśmy w samym sercu Matlock Bath. Tu mamy chińską knajpkę. Nigdy w niej nie byliśmy, ale kusi nas niezmiernie przyjechać tutaj, bo zawsze człowiek przyjeżdża na fish and chips, a powinien przyjechać na coś innego w końcu. Nie wiem, gdzie poszli moi chłopcy. Może poszli już do pubu. Nie, poszli zobaczyć motory, także ja też Wam idę pokazać motory. Tutaj w każdym razie jest nasz ulubiony pub na wprost mnie, a ja idę tutaj w dół, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda z tej drugiej strony. Tak, tu mamy Fish Pond, to jest, słuchajcie, jedno z najlepszych według mnie miejsc, jeśli chodzi o jedzenie, w ogóle o klimat, o pub. Nie jest drogo, jest fajnie, ja zresztą parę razy już Wam polecałam to miejsce, a ja tutaj przejdę się właśnie wzdłuż rzeki, żeby Wam pokazać jeszcze raz, jak ktoś wcześniej nie widział naszych filmików z Matlock, to możecie zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili pięknie tutaj. Oczywiście ryba jest obowiązkowo. Tutaj jest rybka gluten free, ale ja ewidentnie dzisiaj nie mam ochoty na rybę. Ostatnio jedliśmy, więc było super. Jak byliśmy w Whitby. Pamiętacie? Jak nie widzieliście jeszcze tego odcinka, to Was serdecznie zapraszam, bo w Whitby jedliśmy rybę na statku. Starym statku, replice kapitana Johna Cooka. No i tutaj oczywiście to, co kochają wszystkie miesiaczki, czyli motory. Nie ma ich w tej chwili za dużo, bo już jest dosyć późno, ale i tak trochę jest. Słuchajcie, te motory się tutaj zjeżdżają. Można powiedzieć taki festiwal motorów. Oni oblężają te knajpki tutaj z rybami. To jest jedyna taka miejscowość, słuchajcie, która jest naprawdę przez cały rok funkcjonuje wszystko. Także jest to super. Tu jeszcze obowiązkowo wizyta w sklepie z cukierkami. Co chłopcy bierzecie? Rok. Obowiązkowo. Rok, no właśnie mówię z Matlock, zobaczcie. Biszkopty. No i lody oczywiście. I oczywiście będą lody tak samo. Mr. Whippy jest numer 1. Tu jeszcze są gałkowe lody. Lizaki. Musiałam wyjść, bo tam bardzo gorąco. Możecie poczuć klimat Matlock właśnie. Chociaż mówię, tych motorów dzisiaj nie jest tutaj jeszcze tak dużo, ale pewnie w środku dnia było ich dużo, dużo więcej. Dobra, mamy lody, słuchajcie, obowiązkowo. Tutaj jeszcze, tak jak widzicie po drugiej stronie, tak jak jest ta lampa, tam też jest fajny plac zabaw. Czekajcie, pójdę, bo tam jest za dużo ludzi. Tu też jest bardzo fajny plac zabaw. My teraz nie pójdziemy na niego, bo słuchajcie, no czeka nas powrót do auta, a to jest naprawdę kawałek. Teraz już przeszliśmy ponad 3 km z tej górki. Także myślę, że jeszcze kolejne 3 przed nami, żeby wrócić, ale już taką normalną właśnie drogą, takim deptakiem jak w tej chwili. Tu możecie podziwiać znowu. Tu jest dosyć głośno, słuchajcie, dosyć głośno. Jak wybieracie się w miejsce takie, żeby odpocząć, pospacerować, no to tutaj czasami w Matlock bywa bardzo głośno. Mostek Zakochanych, ten, o którym Wam mówiłam. Tutaj zresztą można fajnie sobie popływać łódeczkami. One się, wypożycza się te łódeczki tam dalej, ale jeszcze chyba nie ma sezonu, więc one są zamknięte, bo nikt nie pływał. Tu zobaczcie, jesteśmy już przy tym moście. Jakaś para sobie tam robi zdjęcie, więc nie będziemy im przeszkadzać. Ale tak jak widzicie, są tutaj takie jeszcze pozostałości wiktoriańskich czasów. Naprawdę wygląda to wszystko tak pięknie. Bardzo ładnie. Naprawdę gorąco Wam polecam to miejsce. Jak jeszcze nie odwiedziliście Matlock Bath, to wybierzcie się. Na pewno spędzicie super tutaj czas, bo jest bardzo dużo rzeczy, które można pozwiedzać, pochodzić, pobawić się i zjeść jeszcze pyszną rybkę. Tutaj jeszcze specjalnie szłam tą stroną, bo to jest takie bardzo fajne miejsce. No poza tym, że są tutaj toalety, jeszcze takie stare toalety, w takim starym budynku. Toalety są nowe, ale w starym budynku, to zobaczcie, to tutaj jest historia tutaj tego miejsca. Także jakbyście chcieli sobie poczytać, znaleźć
jakieś szczegółowe informacje dotyczące osób, które tutaj żyły, osób, które tutaj w czasie I wojny światowej też oczywiście wiecie o tym, że oni bardzo tutaj upamiętniają I wojnę światową, no to warto sobie tutaj przyjechać i poczytać, bo jest tutaj naprawdę ciekawych informacji i naprawdę dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć i poczuć klimat właśnie tego miejsca. Także gorąco Was tutaj zapraszam. Natomiast jak sobie zaznaczycie miejsce, że chcecie wyruszyć od razu kolejkami, tą kolejką do góry, to tutaj jest bardzo duży parking. Bardzo duży parking, na którym możecie zaparkować i po prostu sobie przejść właśnie albo tutaj iść na wagoniki, albo po prostu pójść w stronę Matlock Buff. My teraz idziemy w stronę Matlock, w tamtą stronę, jak idą moi chłopcy, a Matlock Buff zostawiamy tutaj z tyłu. I zaraz Wam pokażę jeszcze dokładnie, skąd wyruszają wagoniki. Zobaczcie, wagoniki są przede mną. Niestety, no już nie jadą, bo już jest za późno. 6 wagoników. One podobno co 20 lat są wymieniane. Ale nie wiem. Także tu jakbyście chcieli przyjść, to wagoniki po drugiej stronie właśnie tam mają swój początek, ale też można tutaj sobie tędy przejść. Nie wiem, czy to będzie otwarte, a nawet jak będzie, to już ja tam nie będę wchodzić, bo to mówię, to jest stacja, przy której po prostu wsiada się do tych wagoników i też ona pewnie będzie zamknięta, most może być otwarty, a dokładnie. O, i pociąg jedzie. Też do Matlock spokojnie sobie dojedziecie pociągiem, także to jest też taki duży plus. No, musielibyście sprawdzić połączenia. A tu mamy piękną rzekę. O, wagoniki naprawdę robią wrażenie. Wiem, że nasi znajomi jechali i byli zachwyceni. Może i Wam się udało pojechać, więc dajcie znać, czy z takiej atrakcji skorzystaliście, a ja już ruszam. Nie zauważyłam, że mam brudną kamerę, ale patrzcie, teraz tutaj Wam pokażę. Auta akurat nie jadą, jest ciszej. To jest miejsce przygotowane na spływy kajakowe. Tutaj mamy już wagoniki, także fajnie to wygląda. Bardzo dużo atrakcji jest tutaj, jeśli chodzi o Matlock. Już nie wspomnę o tym, że tutaj właśnie na te wszystkie skałki tam dalej może będzie widać, ludzie się wspinają i można jakieś takie na tych ścianach wspinaczkowych troszeczkę popracować, przygotować się do jakiegoś tam innego, bardziej poważnego wypadu w góry. Ale spływy kajakowe wiem, że są tutaj bardzo popularne również. Naprawdę tutaj ta ściana robi niesamowite wrażenie. No i właśnie po niej ludzie się wspinają. No w tej chwili nie ma nikogo, ale uwierzcie mi, że często właśnie takie atrakcje tutaj można zobaczyć. Ciężko coś mi jest tutaj nagrać, bo po prostu auta jadą, jest strasznie głośno. Ale zobaczcie, jakie robi wrażenie ta ściana. Jest naprawdę olbrzymia i tak jak Wam mówiłam, tutaj bardzo często widać osoby, które się tam wspinają. Są pewnie jakieś specjalne haki, po których można się doczepiać i chodzić. Nie mam zielonego pojęcia, na czym to dokładnie polega. A my idziemy, tak jak Wam mówiłam, w stronę Matlock, jeszcze kawałek przed nami. Także maszeruję. O właśnie, to jest ten parking, słuchajcie. Naprawdę on jest bardzo duży, tutaj są toalety, więc warto kawałeczek, mówię, zaparkować dalej, tak po środku pomiędzy Matlock a Matlock Buff i wtedy tym spacerkiem można sobie spokojnie przejść. Tutaj tak jak ta cottage, zobaczcie, tam ma 1820 rok. My gdzieś tam górą szliśmy, słuchajcie. My musieliśmy iść górą, bo jakoś tak się dochodzi tam i słyszeliśmy wtedy drogę. Także no my już mamy niedaleko do Matlock, ale jeszcze kilka minut na pewno marszu zostało. Przeszłam sobie na drugą stronę ulicy i proszę, już jesteśmy w Matlock. Ale to dopiero początek, jeszcze kawałek, żeby dojść do centrum. Nie ma aut, jest cisza. My już wchodzimy tutaj pod wiadukt i zaczyna się Matlock, wszystkie jego takie kawiarenki, kafejki. Można naprawdę tutaj w tym miasteczku również chwilę pochodzić. Zobaczcie, tak wygląda ta ulica. Już znowu auta jadą. No zobaczcie, akurat jesteśmy pod jakimś biurem nieruchomości. I czekajcie, tutaj chłopaki wyczaili, że jest reklama apartamentu właśnie w tym zamku. Zaraz nam się pojawi. Ile kosztowało? 600 tysięcy. O, Ribble Castle Estate. Zobaczcie, apartament tak ma wyglądać.
apartament tak naprawdę, co? Dwie sypialnie, 2 łazienki, 1 living room. Aha, dobra. Także jakby ktoś był zainteresowany, to proszę bardzo, może sobie kupić apartament w zamku, ale generalnie domy w Matlock, tak jak widzicie, są w granicach 500 000, 2 milionów. No, także nie jest to tania miejscowość. My nie zakończamy tutaj naszego jeszcze spaceru, bo obiecaliśmy młodemu człowiekowi wizytę w tym parku, który jest po drugiej stronie. Tak jak pamiętacie, jeżeli oglądacie nasz kanał regularnie, to widzieliście nasz wypad tutaj do Matlock, jak było wesołe miasteczko w czasie okresu świątecznego. Jeżeli nie widzieliście tego, nie chcecie przegapić żadnego filmiku, no to proszę wstryknąć na dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i będziecie dostawać informacje o naszych nowych filmikach. I co ciekawego jest w tym parku? Zaraz Wam pokażemy. Tutaj mamy stację, słuchajcie, jakbyście chcieli przyjechać, to właśnie na tą stację polecam Wam. Tutaj również rusza pociąg stąd i można pojechać sobie taką fajną trasą. To idź na drugą stronę, taką fajną trasą i zjeść sobie po drodze fish and chips. A teraz Wam na pewno już troszkę podpowiedziałam. Cały czas prosto na drugą stronę. Tak, tak, jedziesz już sam tam, ale musisz przejść na drugą stronę. Zobaczcie, jak ta rzeka tutaj fajnie płynie. A ten, kto nie wie, to niestety ta rzeka czasami jest bardzo niebezpieczna i już parę razy, jak mieszkamy tutaj w Anglii, niestety ona podmyła tutaj Matlock i zalała te terytoria, które są bardzo blisko, te tereny, które są bardzo blisko właśnie rzeki. My idziemy tutaj do parku, bo właśnie w parku jest ta nowa atrakcja, którą ostatnio upatrzyliśmy. Wesołe miasteczko się zwinęło chyba. Tak, tutaj jeszcze było dzisiaj wesołe miasteczko. Wczoraj sobie przejeżdżało autko z reklamą, ale my nie do wesołego miasteczka, bo my idziemy na zupełnie inną atrakcję, tylko nie wiem, gdzie młody człowiek pojechał na tym rowerze. Pewnie dookoła. Ale tutaj, jeśli chodzi o teren właśnie tego parku, słuchajcie, jest naprawdę fajnie. Tutaj po prawej stronie za tymi drzewami jest taka mini kolejka, którą można się też przejechać dla maluszków. I sam park jest bardzo ładny. Naprawdę, tutaj jest taki klimacik. Musicie się wybrać. Jeżeli nie byliście, to jeszcze raz powtórzę, musicie się wybrać i dajcie wtedy znać, jak Wam się podobało, czy rzeczywiście miasteczko, które warto jest odwiedzić. Ja jeszcze się zachwycę ogrodami. Głośno od tych motorów niestety. I zamek, który, jak widzicie, góruje tutaj po prostu nad wszystkim. Ale ogród jest przepięknie wypielęgnowany. Bardzo ładnie. A ja Wam pokażę, gdzie ja idę. Jeszcze z tej strony, bo naprawdę cudnie kwitną róże. No tutaj już wesołe miasteczko, które było, ale oni chyba dość często tutaj w Matlock są. A ja idę tutaj za te korty tenisowe. Już dochodzę i zobaczcie, co tu powstało ciekawego. Tu jest po prostu jeden duży skatepark dla miłośników jazdy na rowerze, jak również dla miłośników jazdy na hulajnodze czy na deskorolce. Kaski obowiązkowe, a ktoś kasku widzę nie wziął. Dobrze, zostawiłam tutaj chłopaków, słuchajcie, na tym skateparku, a ja Wam jeszcze tutaj pokażę ten park. Ponieważ jak byliśmy ostatnio, jak było to wesołe miasteczko, no to tak to było wieczorem i tak niezbyt było wyraźnie widać, co ten park skrywa. On naprawdę skrywa fajne miejsca. Tutaj przy tym pergoli były rozłożone właśnie wesołe. Najbardziej mi się podoba w tych parkach właśnie to, że słuchajcie, takie stare stoją budynki. Teraz one zazwyczaj to jest jakaś, można kawki, herbatki się napić, jakieś takich rzeczy, ale patrzcie na tą pergolę, ona jest tak piękna. Zresztą tutaj w każdym parku, tak jak widzieliście, jak byliśmy w Bakewell, w Belper, przepraszam, w Belper. Te wszystkie miejscowości mają tak podobne nazwy. Wszędzie te pergole są. W Chesterfield jest tak samo taka piękna pergola. Więc w każdym parku, można powiedzieć, znajdziecie taką piękną pergolę. A tutaj dodatkowo właśnie w tym parku w Matlock, ten park też jest dosyć duży. Ja może przejdę się... A nie, najpierw pójdę tutaj tędy. Najwyżej wrócę tą drugą stroną, to Wam pokażę. Tutaj na samym końcu jest plac zabaw i
jeszcze Wam pokażę takie jedno fajne miejsce, bo zbliża się lato. Mamy czerwiec już przecież, więc w takie gorące dni warto tutaj również przyjechać z dzieciakami, ponieważ zaraz Wam pokażę, co tutaj jeszcze ekstra jest. Słuchajcie, tu są kaczki, nie żartuję, kaczki są wszędzie. Tutaj na tym takim malutkim jeziorku, oczko, nie wiem jak to nazwać, znajduje się taka wypożyczalnia malutkich łódeczek i można tutaj sobie śmiało popływać. Dzieciaki mogą pokorzystać razem z rodzicami, więc to jest super. Teraz już mamy prawie 20, więc tak naprawdę wiadomo, że to miejsce będzie nieczynne, ale popatrzcie, tu jest plac zabaw. Tu jest taki plac zabaw dla maluszków, można powiedzieć, ale i starsi pewnie by się też dobrze pobawili, ale przede mną jest splash. I tutaj latem leci woda i można sobie tutaj korzystać właśnie z takich atrakcji wodnych. Fajnie jest to pomyślane, chociaż od razu Wam powiem, że jest zawsze bardzo dużo ludzi, ale miejsce jest naprawdę warte, żeby przyjechać i sobie tutaj posiedzieć. Jeżeli nie macie żadnych planów, a macie blisko, to warto się spakować po prostu dzieciaki i chociażby zmienić im tak troszeczkę miejsce i plac zabaw, w którym mogą fajnie się po prostu pobawić tutaj u podnóży tego zamczyska. No dajcie znać, czy Wam się podoba to miejsce, czy w ogóle byliście tutaj kiedyś i zwiedzaliście. Ja jeszcze podejdę do mapki i Wam pokażę mapkę całego parku. O, tutaj mamy właśnie kolejkę i z tą kolejką też możecie przejechać przez całą długość tego parku. Tak jak widzicie, całą długość tego parku, ta kolejka sobie jedzie tam na sam początek, tak jak Wam pokazywałam. Tu mamy korty i teraz już ten skatepark, pergola. Naprawdę park jest dosyć duży, także trochę rzeczy się tutaj dzieje. Tą alejką sobie można spokojnie przejść i też ja nie będę nią teraz szła, bo jest jakoś tak ciekawiej tutaj po tej stronie. Słuchajcie, miejsce jest godne polecenia. Macie River Castle. Jeżeli ktoś szedł tą ścieżką do góry, to dajcie znać, bo ja z chęcią się wybiorę. Tu mamy inne miejsca, tu mamy Matlock Bath, zobaczcie. Także jest tutaj naprawdę dużo fajnych rzeczy, które można zwiedzić i które można no po prostu podziwiać, jeżeli to jest ta kolejka. O. Widzicie, taka malutka i ona sobie tymi torami jedzie. Także na tym tutaj byśmy zakończali nasz odcinek z takiej wizyty w Matlock i wspinaczce naszej na Abraham górkę, albo takie wzgórze, można powiedzieć 300-metrowe. Tutaj zobaczcie, te łódeczki są pochowane. Może uda Wam się przyjechać i skorzystać. Jest taki fajny klimacik, słuchajcie, no jest taki fajny klimacik i ten klimacik też daje taki, mówię, taki troszeczkę chill i tak można sobie fajnie spędzić czas, czy samemu, tak romantycznie, tak jak przyjeżdżały tutaj pary w czasach wiktoriańskich, czy z dzieciakami i też jakieś atrakcje im zapewnić, no bo tak jak widzicie, miasteczko dużo atrakcji dla dzieci też proponuje, chociażby te place zabaw, wjazd kolejką do góry. Także jeszcze raz gorąco Was zapraszam do odwiedzenia Matlock Bath. No i oczywiście, jeżeli dacie radę, to zaliczcie również wzgórze Abraham. A ja już powoli będę się z Wami żegnać. Do zobaczenia w kolejnym miejscu. Jeszcze nie wiemy gdzie, chociaż plany są, ale być może jeszcze przed tym naszym wyjazdem, takim już wcześniej zaplanowanym, uda się jeszcze gdzieś tutaj w okolicy coś ciekawego odwiedzić i zobaczyć. Różnie bywa, przed nami cały tydzień. O, 8 godzina wybija. Tutaj jest kościół niedaleko, pewnie stąd te dzwony. Także jeszcze raz zapraszam Was do polubienia naszego kanału, do pozostawienia komentarza. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście z chęcią na nie odpowiem. Oczywiście również możecie polecić nasz filmik znajomym, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć właśnie takie zakątki, to podzielcie się ze swoimi przyjaciółmi. Być może oni skorzystają, jeżeli Wy akurat gdzieś macie daleko. No i zapraszamy Was również do oglądania naszych innych odcinków, czy z Peak District, czy z naszych innych wypadów.
filmików, które już są na naszym kanale, chociażby do Kornwalii, też idzie okres wakacyjny, więc też możecie zobaczyć, tam jest seria kilku filmików z naszego pobytu w Kornwalii. Także do zobaczenia, życzę Wam pięknego tygodnia, cudownych wypadów, pięknej pogody i do zobaczenia. Pa!